Spain is a country located in the western part of Europe, mainly on the Iberian Peninsula, including the Balearic Islands in the Mediterranean Sea and the Canary Islands in the Atlantic. Spain consists of 17 autonomous regions and 2 autonomous cities. The capital and largest city is Madrid, but Barcelona is also of great importance. The country has an area of 505,944 square kilometers, making it the 4th largest country in Europe. The population of Spain is estimated at around 48 million. The Spanish currency is euro. Więc jacy są najważniejsi ludzie, jakieś wydarzenia historyczne w Hiszpanii po prostu? Więc ta historia Hiszpanii długa i bardzo ciekawa. Za taki kluczowy moment można by uznać początek inwazji Rzymian, tak, Rzymu, Imperium Rzymskiego na tereny Hiszpanii. Zaczęło się to wszystko 200 lat przed narodzeniem Chrystusa i można powiedzieć, że około narodzenia Chrystusa, trochę wcześniej, dokonała się już pełna inwazja, pełne przejęcie całego półwyspu przez Rzymian i ma to wielki wpływ na całą historię, co widać przede wszystkim w języku, tak? Jest to język z rodzin łacińskich, tak? No jest to po prostu konsekwencja tej dominacji Rzymu na tych terenach, tej łaciny, która później ewoluowała i stworzyła język hiszpański. Ma to też wpływ, ta inwazja, na architekturę po prostu hiszpańską, którą ciągle widać, te pozostałości Rzymian, drogi, akwedukty, no to tam ciągle jest. Jeszcze mógłbym dodać potem konsekwencja, patrząc na ten język właśnie, później mamy inwazję arabską, tak? Berberowie i po prostu z muzułmanami na czele atakują półwysep i prawie dochodzą do samego końca, tak? Sama północ zostaje w dominacji chrześcijańskiej, ale reszta kraju przez 700 lat znajduje się pod rządami Arabów i znowu to ma wielki wpływ na język. Prawie 30% języka hiszpańskiego ma tam wtrącenia, widać tam po prostu tą historię arabską. Też dobrze widać na przykład w nazwie takiego miasta, jak znana Saragossa, tak? Dzienniki znalezione w Saragossie, gdyż właśnie samo miasto założone przez Rzymian z od Cezara Augusta, potem zamieniona przez Arabów na Saragusta, później przez chrześcijan na Saragossa. My mówimy Saragossa. Widać te po prostu kolejne zmiany historyczne po prostu w samych nazwach miast. Okej. Jacy byli najważniejsi ludzie w historii Hiszpanii? Najważniejsi ludzie tutaj ciężko przyznawać jakimś jednostkom tak wielki wpływ na cały kraj, ale można powiedzieć, że taki duży wpływ miała na przykład królowa Izabela, która rządziła królestwem Kastylii w wieku XV i było to największe królestwo Hiszpanii i razem z Aragonią, można powiedzieć, całą Hiszpanię zdominowali. I czemu była tak ważna? Bo to właśnie za jej rządów w 1492 wydarzyły się 3 bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze, wyrzucono Arabów z półwyspu. Drugie, Krzysztof Kolumb dostał od niej samej finansowanie na swoją podróż, którą odbył do Ameryki. I trzecie, zadecydowała inkwizycja wraz właśnie z Izabelą o wyrzuceniu wszystkich Żydów z Półwyspu Iberyjskiego. Są 3 gigantyczne procesy, 3 gigantyczne momenty dla tej historii, to właśnie za czasów właśnie królowej Izabeli. Okej, jak już też jesteśmy przy ludziach, to takie najważniejsze osoby dla kultury hiszpańskiej. Kultura hiszpańska, malarze. wielki wpływ, no na pewno, ale kultura i malarze stoją wysoko. Można przywołać Velázqueza, bardzo wpływowe, wielkie prace na całą kulturę baroku. Można też przywołać Pablo Picasso, urodzonego w Maladze i który też można go nazwać jako
jednego z prekursorów kubizmu i w ogóle sztuki abstrakcyjnej. Jakie jest popularne jedzenie wywodzące się z Hiszpanii? Popularnie jedzenie dużo smacznie i tanie stosunkowo. Cóż, zacznijmy od owoców morza, tak? Prawie 70-60% społeczeństwa mieszka na wybrzeżu samego, tak? Interior Hiszpanii jest pusty, tak zwana Hispania vacía, puste pola i 70% mieszka na wybrzeżu. Ma to wielkie znaczenie, ma to wielki wpływ na kuchnię hiszpańską, a więc owoce morza, tak? I ryby, ośmiornice, no to tym stoi kuchnia hiszpańska, ale też prostota. Dużo ziemniaków, dużo chleba, więc tutaj trzeba wspomnieć tortilla de patatas, czyli omlet z ziemniaków, można powiedzieć, hit, sprzedawany również w supermarketach. Co jeszcze? Paella, taki znany i lubiany hit, ryż, tak, z krewetkami. Dobrze, to jakie są święta generalnie i jak się obchodzi w sposób inny niż na przykład właśnie w Polsce? No tu jest wielka różnica, bo no, my też utożsamiamy Hiszpanów ze świętowaniem, tak, z takim radosnym stylem bycia. Oczywiście nie każdy Hiszpan będzie wesoły i będzie żartownisiem, ale faktycznie to nastawienie pozytywne jest zauważalne i to też właśnie odbija się w świętowaniu. Bardzo dużo jest świąt i szczególnie dużo świąt konkretnych rejonów, miasteczek, wsi. Każda wieś, każde miasteczko ma własne święta, własny sposób celebrowania tych świąt. Znamy te słynne celebracje rzucania się pomidorami, ale jest ich znacznie więcej. Tak naprawdę rzucanie się cukierkami, oblewanie się winem, zbieranie kwiatów, rzucanie się kwiatami, gonitwy z bykami. Każda wieś ma coś swojego i to jest bardzo bogate takie zaplecze kulturowe Hiszpanii, że jeżdżąc po wsiach i oglądając te fiesty, można się bardzo dużo nauczyć, jak właśnie można świętować. No jest to po prostu owoc tego, jak się kształtowała ta kultura hiszpańska w dobrej temperaturze po prostu. Tak zwane kultura de calle, czyli kultura ulicy, tak? Życia na ulicy, właśnie to, że ludzie mogą siedzieć przed domami, mogą ze sobą rozmawiać, mogą tworzyć więzi. No i to jest wynik tego, że później jest dużo restauracji na ulicach, ludzie się przyjaźnią, kolegują i chcą potem razem spędzać czas. Okej. Jeszcze jakieś takie ciekawostki, rzeczy, o których się nie mówi typowo między ludźmi spoza Hiszpanii, takie rzeczy, które się dzieją typowo w Hiszpanii, ale jest mało o nich mowa, takie mało znane, niepodręcznikowe właśnie na przykład? Może też w nawiązaniu tych świąt, sposób obchodzenia świąt Wielkiej Nocy w Hiszpanii. No jeśli ktoś tam nie był w tym czasie, pewnie nie wie, jest to wielkie przeżycie. Co roku w okresie Wielkiej Nocy odbywają się tam parady, które chodzą po całych miastach, odbywają się codziennie. Stroje, które noszą osoby, są bardzo ciekawe, gdyż dla nas przypominają te stroje z Ku Klux Klanu, gdy to właśnie Ku Klux Klan zapożyczył sobie te stroje od Hiszpanów, od sposobu ich świętowania Wielkiej Nocy. Jest to bardzo ciekawe i przejmujące doświadczenie właśnie, gdy idą te procesje w tak przerażających strojach, z jakąś pieśnią na ustach i no, ciarki przechodzą, no, kiedy się widzi te obchody. Nie jest to, można powiedzieć, popularny widok, no bardzo ciekawy. Okej. To będzie wszystko. Dziękuję bardzo. To bomba.